the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms, słuchajcie, dzisiaj sobie podsumujemy w sumie parę ostatnich walk w Rise of Kingdoms. Przejrzymy sobie po prostu jak tam niektórym królestwom poszło. Ostatnio wam nagrałem filmik a propos 2732, ponieważ no działo się tam, akurat w ten dzień kiedy nagrywałem ten filmik, myślałem, że jest naprawdę dobrze tam, że to wygląda naprawdę ok. Więc no myślałem, że naprawdę oni no przepchają to i uda im się zdobyć ten Kingsland, bo było naprawdę blisko, lecz niestety tam gdzieś, kiedy ja filmik nagrywałem, było chyba 2 godziny przed popołudniowymi jakoś godzinami i potem chyba z tego co widziałem na szybko, to niestety tutaj woda razem z ogniem zrobiła big pusha, taki last big push, gdzie wypchali tutaj praktycznie z Kingslandu 18-18 i ziemię. Było naprawdę blisko, bo myślałem, że tutaj no, dadzą rady. No niestety wyszło jak wyszło. Mieli tutaj parę możliwości i taktyk. 18-18 robiło mega robotę, nie? Kto dostęp ma do statystyk z tego KVK, no to może sobie przejrzeć, by tak powiedzieć, bo one są dość oficjalne i wiem, że dużo ludzi przeglądało je. Jeżeli będziecie potrzebować takie, no to ja wam wtedy rzucę w jakimś komentarzu te statystyki. Nie chcę tutaj się rozdrabniać, bo już ostatnio po filmiku na temat tego, jak im tutaj szło, no to już dostawałem od was informacje, że jednak przegrali, że nie grali, nie wiadomo co. Powiedzmy sobie ogólnie szczerze na sam start, jeżeli chodzi o to KVK, 18-18 to było głównym, jakby tak powiedzieć, koniem, który to wszystko napędzał po stronie wiatru. Oczywiście były królestwa tam, które pomagały, tak 2732 i 2405, jak dobrze pamiętam, no, ale nie oszukujmy się, kadeki, które tu były w tym KVK, to nie był format niektórych królestw, one w ogóle tutaj nie powinni się znaleźć. Gdyby wygrali KVK, no to pewnie by było mówienie, że nie wiem, polskie królestwo znowu na plecach kogoś wygrało i znowu fuksem tam wiecie, coś tam. No bo tak nie bywa. Tu tym bardziej, że no 2732 nie miała jakoś mega statystyk, chociaż i tak mi się zdaje, że na te konta, które walczyły i tam były, no bo wiemy, że nie wszystkie konta walczyły tam i nie zrobiły swoich wymagań, chociaż, ale to też jest różnica tego, że mając tam, nie wiem, mniej marszy i mniej technologii w porównaniu do wody, która tam miała bardzo duży spending, no to wiecie, no te raporty nie były dobre, zresztą pamiętacie z Z5, jak ja grałem na dobrym koncie u Fifero, i jak grałem w balu 18-18, to te raporty fajne się kręciło, lecz jak już poszliśmy gdzieś inne bale, nie było tych graczy top, a trafiałeś na ludzi, którzy byli naprawdę mocni z tej wody, mieli max techy już wykupione, przepraszam, na Z5 lub na 6 marszy, no to nie wyglądało się tak już dobrze, nie? Wyglądało się tak średnio na tle ich, nie? Więc to było KVK, które moim zdaniem było bardziej dla właśnie takich większych spenderów i ludzi, którzy naprawdę mają dobre konta. 18-18 robiło mega robotę tutaj i starało się to wygrać, no ale w pewnym momencie no, musieli też spać. Też mi się zdaje, że to, że oni byli nie byli tak jak przyczynili się, jak widziałem nieraz aktywni i cisnęli w tym KVK. To też jest pewnie przyczyniło to, że no trochę pilotowali na KVK 2377, więc też mogli być tam, wiecie, zmęczeni, a potem im wyszedł Kingsland, bo oni byli w trakcie pilotowania, kiedy walczyli na pas 7. Kiedy tu były walki o pas 7, to oni pilotowali na Kingslandzie, więc no zresztą też sami pisali z tego, co widziałem tam u chłopaków, że no będą pilotować. I też moim zdaniem mieli prawo się czuć zmęczeni, bo nieraz pisali, że wtedy kończą bo muszą odpocząć, żeby pusznąć. No i puszowali, no bo z niedzieli na poniedziałek to był taki najważniejszy dzień do przyciśnięcia w ogóle ognia, który wypchał ziemię. Udało się ziemi wrócić, zresztą widzieliście na filmiku. Więc mi się zdaje, że tutaj no to KVK na plus. Nie wiem, co z tego wyciągnie 2732, jeżeli chodzi o doświadczenie i co będą robić dalej, jak to wpłynie na królestwo i jak tam się podzieje przyszłościowo. No ale no
no tak jak mówiłem ja, jak byłem tam, że być seedzie A trzeba mieć naprawdę dobrych graczy, którzy spendują i jakoś się tam pokazywać, nie? Czy indywidualnie, czy też, jakby tak powiedzieć, też jako królestwo, jeżeli chodzi o aktywność. A 2732, no wiele można na nich mówić w społeczności, ale jednego im się nie odbierze, że mają wolę walki i aktywność na tyle, ile mają właśnie tych mocnych kont i ludziom się chce gra, mają bardzo dobrą i się starają, bo wiem jak ja grałem, wiem jak oni teraz walczyli, byli aktywni, nie można im tego zarzucić, że nie. No ale no wiadomo, nie wszyscy, no jest tam można troszeczkę naliczyć tych kont, które było naprawdę tak aktywne i zrobiło swoje też wymagania, nie? Więc tutaj, jeżeli ktoś tam by chciał ich jakoś no wiadomo, statystyki mówią mało dobrze o królestwie, no ale no bierzmy pod uwagę, że to nie byłoby byle jakie KVK, nie? Wracając ogólnie jeszcze do innych królestw, no to zobaczmy sobie jeszcze na 3299, bo wiem, że oni też walczyli na KVK. Nie wiem jak im tam wychodzi. Bo wiem, że oni też tam mieli mieć jakieś walki. I oni tutaj byli, zaraz zobaczymy tylko z której strony, jak im poszło, bo nie wiem, czy by nie pisali, żeby mieli gwiazdę. 3299. Ten Nil nigdy nie był fajnie rozplanowany. Tylko to jest tak, oni są jako ogień, więc mogą być albo tu, albo górny róg, albo lewy, albo ten. Ja nigdy nie lubiłem grać, nie? Że jacyś tutaj ci się dostali. Ta prawa strona. To jest to. Nie mylę. 409 to jest inne te. Tutaj. Au. Teraz zobaczymy jak to wygląda. Tak, to się zabudowali, czy tutaj jakby ta strona, czy ta z prawej strony, czy trójka. Nie. Tu też nie. Tu są. Okej. Czyli oni mogą być w tej ekipie, która żeby miała gwiazdę. No są, 3299 tu jest. Nie wygląda to, żeby oni byli jakoś wypchani. Oni tu są, w tym. Tu zresztą jest też ten. Aha, czyli są w Kingladzie, więc teraz pytanie, czy jak oni są dogadani, czy to jest już kwestia... Tak, tu jest Wilku. I teraz pytanie, bo nie znam statystyk, jeżeli tam 3299 ma jakieś informacje, to byłoby fajnie. Czy gwiazdeczka, czy bez gwiazdeczki? Tylko win. Nie wiem, ale wygląda, że ogólnie jest, no KVK na pewno na plus, nie? No bo są w Kingslandzie, tutaj są pewnie jakoś dogadanie co do DKP. Nie wiem kto czy się będzie przejmował Ziga, kto na końcu będzie miał Ziga, ale no jakby na to nie patrzeć, no to 3299 na pewno KVK na plus. Tak jest. Przejdźmy sobie jeszcze do tego Hell Big KVK, bo tam wam ostatnio mówiłem a propos tego, że niby tam 2377 niby ma się coś rozpadać i tak dalej. Takie były plotki. Zresztą takie plotki były wrzucane na Facebooku, na Discordzie. Nie wiem ile w tym prawdy się rozpadają. Było dużo fake newsów od 1960 a propos tego, że właśnie i które wam też przekazałem, więc tu też posypam głowę popiołem, bo nie wiem na ile to jest też 100% prawda. Wiedziałem tylko to, że dużo też takich graczy, którzy no mieli coś tam do powiedzenia i mieli jakiś tam kontakt, że schodziły takie słuchy, że 2377 jeżeli się nie podniesie, no to myślą przejść gdzieś tam niżej, ale mają wybranego nowego króla
Też przeleciał mi screen właśnie na grupie facebookowej. Nie powiem wam teraz dokładnie, jak ten król się nazywa. Zaszarka. Wiem, że gracze, oni 2377 próbuje coś pan połączyć z 2489 się w jedno i przycisnąć. I chcę kolejnego zagrać kolejne moce takie KVK, może nawet w tym roku. To jest informacja, wiem, że jest dość pewna, bo próbują coś tam stworzyć. Więc może jednak 2377 nie pójdzie do seedu B, jak to było pisane i mówione. Mi się zdaje, że będą w seedzie A jednak. Z tego, co dostałem już takie bardziej wiarygodne informacje. Więc to też jest dużym plusem tego, że jedno fajne królestwo się nie posypie. No i będziemy mieli może więcej takich LKVK, więc jeżeli to jest, co tam dostawałem info, no to mam nadzieję, że ta opcja po prostu wypali. Więc tutaj a propos sprostowania co do poprzedniego filmiku. No i teraz tak, przejdźmy sobie jak tam poszło 2653. Bo wiem, że oni chyba też byli podczas KVK, tylko nie, oni tam się nie przebili. Bo wiem, że oni tam mieli ciężko być gdzieś tam wypchani i mieli ciężko się przebić. Że wiem, że tutaj gdzieś w tej strefie siedzieli sobie. No i tutaj też są poblokowani dalej. No tutaj oni chyba chłopaki. Gdzie tu są fortece? Pod sojusz. No wiem, że oni byli po tej stronie akurat. Dobrze mówię? 2653. 2653. Tak. Po tej stronie. Ale no widzimy, że tu 2653 KVK raczej na pewno nie wygrane. Ale może następnym razem. Wiem, że tam się starają, działają. Wiem, że też tam mają dobrych graczy. Więc na pewno Smurfy tam pokażą jeszcze nie raz, że KVK w ich wykonaniu będzie niezłe. Chociaż na ostatnim KVK mieli niezłe. No ale tu może trafili na mocniejszych przeciwników, może mniejsza aktywność. Ciężko mi jest powiedzieć, ale no... Smurfy. Smurf Village, no. O, w tej strefie. No, czyli mają trochę strefy piątej. Tak, dobrze mówię? To jest czwarta, to jest piąta, to jest szóstej, przepraszam. Piątej w sumie też. No i są w KVK, ale teraz chyba jest już czas regeneracji na kolejne. Więc 2653 KVK przegrało. Nie wiem jak tam 2205, oni chyba też grali KVK. Jakoś tak 2205, jak oni tutaj mają ogień. Oni chyba tam, nie wiem czy nie szli po gwiazdę. Mogę się mylić, ale też coś tam rozmawialiśmy chyba o tym, nie? No, chyba szli. Oni tu są te, czyli chyba też im nie pykło. Kingsland. O, nie mogłem śledzić na bieżąco wszystkich polskich królestw od razu, bo dużo się działo na inny KD, więc no... Zostali wypchani prawdopodobnie, bo wiem, że oni tu mieli to zabudowane przecież, tak? Oni mieli tutaj, tak, oni mieli zabudowane tutaj, że byli w tym Kingslandzie, ale po prostu te 3 kadeki, bo tutaj była walka 3 na 3, no i po prostu wypchały. To chyba była burza manewrów? Nie, 2205, co to było za KVK? Nie, ogień wojny. To czemu tam jest tak jakoś dziwnie dogadane? Czekajcie. To 205, dlaczego tutaj mają... Bo to są koalicje, ja... Nie, no popatrzcie, tutaj macie tak, zieloni są w tej strefie. To są ci. Jakby tylko ogień nie mógł być w Kingslandach. Nie wiem, czy się dogadali 3 versus 1? Albo po prostu mogą mieć tu flagi? Nie wiem, albo po prostu to jakoś rzucili z boku. Nie, tu też są ci, też są... Nie, to jest zielony na tym. Nie wiem, dziwnie, może jak ktoś 2205 będzie oglądał, to fajnie by było, żebyście powiedzieli, co tu się od Jania Pawliło. Bo jest ciekawie, nie? No ale możliwe po prostu, że mają możliwość tutaj być w Kingslandzie, a ci sobie po prostu zbierają, to i zdobywają nagrody. To jest ryzyk. A ogień po prostu został wypchany. No nie wiem, czemu tak dziwnie to wygląda. No ale to dużo mówić. Jeszcze zobaczymy sobie na 3547, czy ja tam mam dostęp.
Bo wiem, że tam to jest KVK 4, tam też się coś dzieje. Szukamy ósemeczki, ósemeczka jest po tej stronie. Wiem, że oni tam mają też te dziwne, tam jest parę imperiów, też tam mają dziwnie, jeżeli chodzi o te dogadanie się, ale oni na razie tutaj wchodzą do tej strefy, to chyba to jest wspólna strefa. Więc jeszcze tutaj jakichś poważniejszych walk nie było. Ale jeżeli będą jakieś informacje od Jarla, kto z kim jest i jak tam walki, kiedy, co jak, no to na pewno się postaram wam o tym zaraportować. A inne polskie królestwa są albo w okresie jałowym, z tego co tam wiem, albo po prostu KVK skończyły. Wiem, że 2877 już na poprzednim filmiku, jak wam robiłem KVK, no zostali trochę wypchani. Nie wiem, jak tam jeszcze wygląda sytuacja na 2658. 2658. Nie, 2658. A, 2658 chyba skończyło KV. Myślałem, że oni jeszcze grają, ale nie, to oni grali ostatnio. Więc to widzicie, też jestem do tyłu z tym. Ale jeżeli chodzi o polskie królestwa, no i tak ja to jedno Hell KVK mi się zdaje, że fajnie tutaj niektóre rzeczy wam powiedziałem. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, albo po prostu wiecie coś więcej na temat tych KVK, macie jakieś informacje, możecie się podzielić jakimiś raportami, fajnie jakbyście w komentarzu dali informacje lub czy mi podesłali. No i co? Myślę, że w tym odcinku tyle. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieraliście tutaj kanał przez cały czas. Dalej to robicie. Naprawdę miło mi z tego powodu. No i co? Buźka, trzymajcie się. Hej.